I request for one more stop, but they denied. I want to stop on glasses shops. So approximately around 4 o'clock maximum, I'm supposed to be back in DMP Hotel. How does it sound to you? Good? How does it sound to you? Good? Teraz po pierwsze, że kasyno, a zaraz kawałek za kasynem będzie pierwszy hotel w linii brzegowej, to jest hotel Radisson, gdzie właśnie czeka na nas grupa gości z tego Radissona. Mówią, że najlepszy, ale najlepszy chyba dostępny w polskich biurach podróży, bo tutaj jest rynek turystyczny troszeczkę inaczej uformowany niż Wam by się wydawało i niż mi się wydawało, zanim tutaj nie przyjechałem i nie poznałem jego szczegółów. Jest dosyć ciekawy. Jak zbiorę wszystkich gości, to Wam opowiem troszeczkę więcej. Świadomie słuchajcie historię Libii i tym, co się stało po upadku rządów Kaddafiego i jak dużo pieniędzy popłynęło do społeczeństwa, jak dużo praw wolnościowych popłynęło do społeczeństwa libijskiego. Kiedyś było zupełnie inaczej. Nie wiem, czy pamiętacie, część z Was jest ode mnie trochę starsza, więc na pewno tą historię pamięta lepiej, bo pamiętają ze swojego życia codziennego. Ja tylko zdążyłem tego się dowiedzieć z różnego rodzaju materiałów historycznych. Więc to jest, także Dżerba ma te swoje problemy. Każdy Polak oczywiście powiedział, kurczę, jakby tu byli Polacy, to było wszystko ładnie wyśmigane, poukładane, wyremontowane, o Pana zaciska wargę, jak ja to mówię. Zgadza się, ale pamiętajcie, że tutaj jest jedna z głównych zasad, to jest to, że my mamy zegarki, oni mają czas. I sobie tutaj weźcie sobie pod uwagę podczas dzisiejszego dnia, bo zobaczycie to nie raz. No ale wjeżdżamy do Homsuk. Znowu skaczę z tematu na temat. Po prawej stronie widzicie granatowy szkielet portu rozładunkowego, portu turystycznego i portu rybackiego. Na wprost jest amfiteatr, a jak tylko miniemy te parę palm, to zobaczycie, że przed amfiteatrem jest zamek. Zamek Turków seldżuckich, zamek otomański, tych samych Turków, których Sobieski wygonił spod Wiednia i zatrzymał najazd Imperium Otomańskiego. To też jest bardzo ważny aspekt historii Dżerby, Turcy otomańscy, ponieważ oni tutaj panowali przez kilka ładnych wieków i pozostawili kilka fajnych rzeczy. Bardzo wyraźną i ewidentną rzeczą jest chociażby, słuchajcie, flaga tunezyjska. Normalnie są tutaj, o, jest chociaż jedna przy plaży. Flaga tunezyjska przecież wygląda identycznie jak flaga turecka, tak? W oryginałach jeszcze ma taką białą, w niektórych wersjach można zobaczyć białą wolutę, ale dwa podstawowe składniki, czyli kolor czerwony, oznaczający przelaną krew i półksiężyc z gwiazdą oznaczający religię islamu, jest identyczny. A propos, słuchajcie, barw i kolorów, jak zobaczycie w Polsce inżyniera w takich barwach, jak tutaj, czerwony i żółty, to znaczy, że inżynier jest kibicem tunezyjskiego futbolu. To są kolory właśnie tunezyjskiej drużyny z Tunisu. Tutaj na Dżerbie też jest lokalna liga, ale oczywiście wszyscy kibicują. No, można to porównać, ja nie wiem, nie chcę teraz nikogo zdenerwować do Legii Warszawa, do jakichś innych polskich klubów sportowych. Uciekamy z miasta, nie dojechaliśmy, słuchajcie, do zamku otomańskiego. Jeszcze jedna rzecz, wrócę do Otomanów, też oprócz flagi pozostawili, słuchajcie, oni fajny ślad w ich języku, bo często gęsto starszy Tunezyjczyk, jeżeli chce na przykład zaprzeczyć czemuś, powiedzieć, że tego nie było, nie będzie, zapomnij, to nie powie, jak oni normalnie tutaj mówią le, to znaczy w języku arabskim, w języku Tunezji, tunsi, po prostu nie, tylko on powie jok i takie smoknięcie do góry, nosem do góry podniesienie, to właśnie jest takie typowo, to tak mi się przypomniało z pracy w Antalii. No i cóż dalej, przemijamy się, słuchajcie, przez miasto, potem do tego zamku Was zabiorę, bo dzisiaj udało mi się uzyskać, słuchajcie, dla nas bilety, wejściówki do tego zamku, więc jeżeli nie będzie za gorąco i za bardzo nie będziecie padali jak muchy po przejściu przez Dżerba Chód, to wejdziemy sobie do zamku, jeżeli nie, to możemy go tylko obejść dookoła, to będzie zaraz przed lunchem, ale na razie kierujemy się, słuchajcie, w sam środek wyspy. Słuchajcie, zapraszam teraz tędy.
tylko będzie trzeba zdjąć obuwie. I zostawić tam, nakleić. Jedna od drugiej może zapalać. Tutaj zostawiamy, tak? Dlatego też jest właśnie piękny ołtarz i tak dalej, tak dalej. Tory, w przeciwieństwie do Biblii, nie trzeba widzieć, żeby ją rozumieć. Wystarczy, że ją słyszycie, więc niższy kapłan wchodzi po prostu do środka, a wy stoicie przodem w tamtą stronę skierowani. Kolejna rzecz to pytanie ode mnie, jak myślicie, od czego te srebrne i metalowe blaszki są? Czy ktoś z panów zgadnie, co się z chłopem robi, jak kończy 12-13 lat? Brawo, dokładnie. To są właśnie, słuchajcie, blaszki zostawione przez rodziny na pamiątkę ceremoniału o obrzezaniu. Widzę, że dzisiaj nie ma rabina, więc mogę sobie trochę z wami pofolgować. Tutaj macie standardowy przykład, tam zaraz wam pokażę większe takie miejsce, pomieszczenie. Oni zazwyczaj w 90%, jak i też w religii prawosławnej, bo u nas tego nie spotkacie, używają oliwy do palenia wszelkiego rodzaju świec. Korzystają właśnie z oliwy. Oliwy z oliwek, bo tutaj wychodzi najtaniej dla nich. To jest ta niedziewica, która nigdy nie będzie już dziewicą, ta oliwa, czyli mam na myśli już pozostałości po... Miejsce wygląda teraz bardzo, bardzo pusto. Proponuję wam, żebyście sobie wpisali na YouTubie, jak wygląda tutaj procesja, pielgrzymka. Na samym środku jest potężna menora. Wiemy, co to menora? Do tej menory kobiety zaczepiają swoje chustki, jak do choinki dosłownie, jedna do drugiej i potem jak już ta menora jest ubrana, procesja wychodzi na miasto. To są, słuchajcie, kwatery tymczasowe. W tych kwaterach oni jeżdżą, niektóre są zrobione łóżka, tutaj podczas procesji są ustawione wszędzie dookoła stoły. Jest jedna wielka impreza. Jak to u Żydów, tańczą, piją, śpiewają. Jest też, słuchajcie, element zarabiania pieniędzy, bo mają aukcje. Aukcje swoich dewocjonalni zrobionych w głównej mierze ze srebra. Na samym środku wychodzi kapłan, podnosi daną rzecz i ludzie licytują. Wszystkie pieniądze, które zostaną w licytacji, przechodzą na utrzymanie właśnie El-Griwy, czyli tej synagogi. Tylko jeszcze zaplanowałem dla was taki krótki spacer, żeby wam pokazać złotnika, który ma u siebie w salonie artefakty dosłownie. Bo ma na przykład półkilogramowe obręcze dla kobiet zrobione ze srebra 200 lat temu. Wiecie, drogie panie, jak się wychodziło kiedyś z posagiem, to tyle, ile można było utrzymać, a nie tyle, ile na koncie. Jeżeli już kobieta koniecznie nosi ten kapelusz młodsza, niezamężna, to będzie miała biały, ale jeżeli jest różowy, to znaczy, że jest zamężna, ale jej mąż jest bardzo daleko. O, na przykład. Więc tak można rozróżnić, słuchajcie, bez pytania kobiety na ulicy. Idziemy dalej. Dzień dobry. Chodzi o to cały szkopuł w perfumeriach arabskich, czy perfumeriach, które funkcjonują w tej części świata, jest to, że nasze perfumy w takim klimacie nie trwają zbyt długo na ciele, tak? Bo na alkoholu zbudowane perfumy po prostu szybko się utleniają. A tutaj są robione perfumy na olejach, na oliwie, dlatego są troszeczkę dłużej trwałe. No, to jest ich plus. Z lat 90. jak tutaj kiedyś Francuzki przyjeżdżały, my sobie robili świecki. Nie zostało takich parę bocików, ale to wszystko pomiera. Kiedyś to była nie że dzielnica artystów, to dzielnica mody. Na Zerbie? Na Bolonia. Na Bolonia. Zako? Ale coś smaży się. Brick. Na głębokim tłuszczu rzucają taki plaster ciasta, które wygląda coś jak ciasto filo i do środka wrzucają albo jajeczko pomieszane z jakąś zieleniną. Ale różne wersje są. Tuńczyk do tego. Obiad? Nie, to jest przekąska.
Nie mają krzyżaka. Jeszcze w starszych domach też macie takiego Judasza małego, przesuwanego, zrobionego. I tak kobiety po prostu sobie ułatwiały codzienność życia. Tak mówiłem o ciebie. A pierwszym rzutem był właśnie napis Żerba, który już od dołu jest zniszczony. A ten Abdul biegnie i nie mogłem wam tego pokazać, bo on biegnie z tymi turystami tam, nie wiadomo po co. Poland. Nice to meet you. I wtedy wiadomo, że oliwa jest dobrej jakości. Ma kwasowość 0,2. To już jest dobra jakość. W Tunezji na Dżerbie nie spotkacie 0,2. Będzie tylko 0,5. Kwasowość oliwy. To jest jedna rzecz. A druga na czuja. A tu macie to, co wam mówiłem, 25 zł pod korek paliwa z Libii albo z Algierii. Tak wygląda. Tylko wiecie, 2 razy więcej wydacie na pompę paliwa. Ja jestem naprawdę często mocno zdziwiony, jak podjeżdża młody Libijczyk naprawdę wypasionym samochodem i zatrzymuje się przy tej stacji benzynowej. Oni, jak widzieliście, mają ucięty baniak z rurką i tak jak wlewają tak z tym pyłem, z tym kurzem, z tym wszystkim do tej pompy paliwowej, to paliwo do nowej BM-ki wpływa. I oni sobie z tego nic nie robią. W 1956 roku skończył się kolonializm francuski w Tunezji. Oni, jak wyprowadzali się z tego kraju, to podpisali mnóstwo umów, m.in. umowy handlowe. Do tej pory funkcjonuje Unia Gospodarcza francusko-tunezyjska. Do tej pory Francuzi i Włosi mają prawo, może nie pierwokupu, ale jest im o wiele łatwiej załatwić wszystkie formalności związane z zakupem nieruchomości czy zakupem samochodu tutaj i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. W hotelach widzicie, że większość 99% to są bagietki. Każdy tutaj biega z bagietką. Jak pójdziecie do restauracji, no to klasyka jest, że jest bagietka i coś do niej. Coś do niej, oczywiście cała Tunezja stoi tuńczykiem, a jest drogi. Z drugiej strony pójdźcie sobie do supermarketu, zobaczcie, ile kosztuje puszka tuńczyka. To jest zawsze, zresztą puszka tuńczyka dla mnie to jest wyznacznik kosztów życia w danym kraju. Wszędzie, gdzie bym nie poleciał na świecie, pierwsze co, to idę do supermarketu, patrzę, ile kosztuje chleb, ile kosztuje puszka tuńczyka czy sardynki. To są takie podstawowe rzeczy, które zawsze wyznaczają jakoś poziom tych cen. Zaczną się na linii wybrzeża, o już teraz je widać, nawy takie boczne. Te nawy w kwietniu są pełne ludzi, a dokładnie pracowników tymczasowych, którzy przyjeżdżają i szukają zatrudnienia dosłownie na gębę. Nie szukają po ogłoszeniach, tylko szukają jeszcze w starym stylu, chodząc po hotelach, chodząc po sklepach, po kawiarniach i szukając pracy, a śpią dokładnie tutaj w tych miejscach. I mają porobione namioty, tu jest kawiarnia, tam jeszcze nawet były przez miasto dane, to było wyjątkowe publiczne prysznice, żeby mogli się oporządzić troszeczkę. No znowu kolejny Bobaskin, tylko teraz już pizzeria. Tam były burgery, a tu była pizzeria.
Bonjour, l'important c'est qu'on compte. C'est ça l'important. Ten antyczny jest w tym momencie zamknięty. Przecież obok niego nawet nie dołożyliście, był taki kocami zarzucony. Ale ten pan jak najbardziej nam bardzo dużo fajnych rzeczy pokaże. Pierwsze co, to się chwali, że jako jeden chyba z 10 jubilerów ma licencję. Bo pamiętajcie, że z wyspy nie wolno wywozić niczego, co jest starsze niż 50 lat. I nie wolno wywozić niczego, co jest o większej wartości niż 350 euro. Inaczej trzeba po prostu to zgłosić do cła. Więc jak wywozicie sobie rzeczy tutaj z lokalnych bazarków, gdziekolwiek byście kupowali, to zawsze warto zapytać się o certyfikat. Zwyczajnie certyfikat i on ponosi odpowiedzialność za te produkty. Zostawia taki ślad złoto, prawda? Obok zaraz będzie kreska zrobiona z tombaku. Tombak. Tombak? Czyli na dole jest tombak, u góry jest kreska ze złota. Это йода. Jodyna, tak? Tu masz jodynę. I kwas mieszamy. Это злото. I zobaczcie, złoto nie znika, zostaje, dlatego się nazywa szlachetnym kruszcem. A tombak? Это томбак. A po tombaku już nie powinno być śladu. Так серебро. Więc to nie jest jakaś fizyka kwantowa, to jest po prostu zwyczajna reakcja chemiczna. Dalej macie srebro 925. To są właśnie te koronkowe roboty, o których mówiłem, te pierścienie. Белый колор. Белый. Jest prawie białe, jak się przetrze z granitem. A tu macie zwyczajny metal. Это металл. Po lewej metal, po lewej srebro, przepraszam, po prawej metal. Это йода специал. Серебро. Это серебро. Tak samo zostaje, Червона колор. na czerwono się barwi, a metal nie wejdzie w reakcję. Серебро. To jest nowa. Te są od stresowe. A tu macie, zobaczcie co mówiłem, że tam są te krzyżyki.